To, co widzicie na jego obrazach, nie jest snem. Tak mówię zawsze, kiedy ktoś mnie pyta o Hieronimusa Boscha. Nie jest snem, nie jest też wizją proroka, który w natchnieniu spoglądał na tłum grzeszników. To, co widzicie, jest tym, co średniowieczny umysł naprawdę uważał za realne. Bosch nie malował fantastyki, on malował codzienność w świecie, gdzie diabeł siedział tuż obok, a raj i piekło były tak materialne jak bruk pod nogami. I to jest ten moment, w którym przynajmniej ja zaczynam słyszeć w głowie małe ostrzeżenie. Jeśli chcemy zrozumieć Boscha, musimy wyjść z własnego komfortu i wejść w epokę pełną lęków, obsesji i obrazów, które miały człowieka ocalić, a jednocześnie straszyć. Z tej strony Dorota Szarnowska, a to jest Art Perspective. Jeśli słuchasz mnie po raz pierwszy, witam Cię w miejscu, w którym sztuka staje się opowieścią. A jeśli jeszcze nie subskrybujesz podcastu, możesz to zrobić teraz. Dzięki temu nie przegapisz kolejnych historii, które odkrywamy tutaj razem. A dziś zabieram Cię do świata, który nie miał prawa wyglądać tak, jak wyglądał. Do świata człowieka, który widział więcej niż jego epoka. Kiedy pierwszy raz stanęłam przed jego ogrodem rozkoszy ziemskich, miałam wrażenie, że to wszystko jest żywe. Jakby obraz oddychał, pulsował, jakby te mikroświaty wewnątrz niego były nadal aktywne. I tu zawsze pojawia się pierwsze pytanie. Skąd ten człowiek, mieszkający w niewielkim 's-Hertogenbosch, potrafił wyobrazić sobie piekło w taki sposób, w jaki inni nawet nie umieli opisać słowami? Weźmy prosty fakt. Bosch nigdy nie podróżował daleko. Nie widział cudów renesansowej Italii. Nie oglądał fresków w Rimini ani ołtarzy we Florencji. Był lokalnym mistrzem pracującym na zlecenie bractw, mieszczan, zakonów. A jednak jego wyobraźnia wyprzedziła całą Europę o stulecia. I to nie jest metafora, to jest fakt. Malarze awangardowi z XX wieku, od surrealistów przez Maxa Ernsta po Salvadora Daliego, traktowali go jak własnego mentora, chociaż dzieliło ich 500 lat. Kiedy myślę o Boschu, przed oczami zawsze mam dwa obrazy. Pierwszy, nagie, kruche postacie przesuwające się po fantastycznych konstrukcjach, jakby były częścią jakiejś gry, której zasad nie rozumiemy. Drugi, ogromny, potężny cień epoki, bo Bosch żył w świecie, w którym każda plaga, każdy wielki pożar, każde zaćmienie słońca było sygnałem od Boga, zwykle złym. Czy można w takim świecie malować coś spokojnego? Można, ale Bosch wybrał coś innego. Zamiast dawać ludziom ukojenie, dawał im lustro. Z tej strony kuszące, bo jego obrazy są wizualnie wciągające jak labirynt, a z drugiej bezlitosne, bo każdy z tych obrazów przypomina dobro i zło, które dzieją się równocześnie na Twoich oczach. Bosch urodził się jako Hieronymus van Aken. Jego rodzina była rodziną malarzy, co w praktyce oznacza jedno. Od dzieciństwa patrzył, jak przygotowuje się deski, jak miesza się pigmenty, jak gruntuje się powierzchnię pod obraz. A jednak bardzo szybko poszedł on w inną stronę niż reszta rodu. W jego warsztacie nie chodziło tylko o rzemiosło, choć był w tym niewiarygodnie precyzyjny. U niego każdy szczegół, każdy drobiazg był nośnikiem sensu. W wozie z sianem nagle okazuje się, że siana jak zawsze jest za mało, że ludzie tłoczą się wokół niego jak owady, że popycha ich chciwość, która jest w zasadzie ślepa. W 7 grzechach głównych człowiek zostaje rozłożony na czynniki pierwsze, a jego upadek staje się czymś w rodzaju komiksu moralnego. Bosch malował to, co inni duchowni próbowali opisywać w kazaniach. Tyle, że on robił to znacznie skuteczniej. Czasem zastanawiam się, czy Bosch był człowiekiem przerażonym światem, czy po prostu człowiekiem niezwykle czujnym. Źródła mówią jednocześnie, był członkiem Bractwa Najświętszej Maryi Panny, bardzo elitarnej organizacji religijnej. W
tamtych czasach religia nie była dekoracją, była systemem nerwowym społeczeństwa. A człowiek, który jak Boż był tak blisko religijnej elity, widział więcej. Więcej konfliktów, więcej hipokryzji, więcej absurdów codziennego życia. I malował to, co widział, nie to, co powinno być. I może dlatego jego obrazy są tak mocno osadzone między sakrum a groteską. Jakby wiedział, że ludzie zawsze będą jednocześnie święci i śmieszni. Jednym z najbardziej fascynujących elementów twórczości Boscha jest jego technika. Patrząc z perspektywy współczesnego widza, łatwo przeoczyć, że te obrazy są niewiarygodnie precyzyjne. Jeśli weźmiecie lupę i zbliżycie się do jednego fragmentu ogrodu rozkoszy ziemskich, zobaczycie, jak Bosch operował laserunkami, cienkimi, transparentnymi warstwami farby, które pozwalały uzyskać efekt światła przechodzącego przez strukturę kolorów. To nie była fantastyka zrobiona na szybko, to była chirurgiczna precyzja. Bosch często pracował na deskach pokrytych gładkim, jasnym gruntem, co pozwalało mu budować światło od środka. Wbrew opinii, którą często słyszę, Bosch nie był chaotyczny. Jego świat jest chaotyczny, ale jego ręka absolutnie nie. Kiedy jednak zagłębiamy się w symbolikę, zaczyna się właściwy labirynt. Weźmy choćby słynne owoce, które pojawiają się w całym tryptyku ogrodu rozkoszy ziemskich. Truskawki, wiśnie, jagody. Dla nas piękne, zmysłowe i niewinne. Dla człowieka epoki Boscha były to symbole nietrwałej przyjemności, jednego krótkiego momentu rozkoszy, który znika szybciej niż się pojawia. To jest świat, w którym każda rzecz ma drugie dno. Owoce stają się symbolem pożądania, nagie ciała symbolem słabości, a fantastyczne stworzenia uosobieniem tego, co dzieje się z człowiekiem, kiedy przestaje myśleć. Bosch nie był przypadkowy. Jego wizja była tak spójna, że nawet współczesne badania ikonograficzne odkrywają nowe warstwy znaczeń. Ale zanim pójdziemy dalej, wróćmy do niego samego, bo Bosch nie żył w bańce. Był członkiem zamożnej rodziny, ożenił się z kobietą z wyższej warstwy społecznej i miał stabilną pozycję w mieście. Nie był outsiderem. Co więcej, jego pracę kupowali ludzie wpływowi, w tym władcy. To daje nam sygnał, który do dziś bywa ignorowany. Dla ludzi, którzy chcieli być ostrzegani, edukowani, czasem zabawiani. To wszystko sprawia, że jego twórczość jest jednocześnie niezwykle osobista i maksymalnie społeczna. To jest lustro zbiorowego lęku. Mnie najbardziej fascynuje to, że w jego obrazach nie ma ani jednego miejsca pustego, w cudzysłowie. Każdy fragment jest czymś wypełniony. Każda postać, każda konstrukcja, każdy ptak, każde stworzenie nosi znaczenie. I kiedy współczesne oko patrzy na ten nadmiar, pierwszą reakcją jest zachwyt estetyczny, a dopiero później refleksja. Epoka Boscha dokładnie odwrotnie. Pierwsza była refleksją, dopiero później była zachwytem. Sztuka miała przede wszystkim pouczać. Bosch to wiedział, ale miał jeszcze jeden talent. Potrafił pouczać tak, że człowiek nie czuł się karcony, czuł się obserwowany. To różnica, której nie da się przecenić. I teraz moment, w którym zawsze pojawia się pytanie o źródła jego wyobraźni. Czy był mistykiem? Czy miał koszmary? Czy cierpiał może na jakąś chorobę neurologiczną? Czy jego obrazy to efekt religijnej obsesji? Badacze do dziś spierają się o to, kim tak naprawdę był Bosch. Realistą opisującym moralny chaos świata, czy prekursorem surrealizmu. Moim zdaniem jedno nie wyklucza drugiego. Kiedy czytujemy się w dokumenty z jego epoki, widzimy człowieka mocno zakorzenionego w tradycji, a jednocześnie stale obserwującego granice między realnym a niepokojącym. I to jest klucz do jego świata. Bosch widział rzeczy, które dla innych były niewidzialne, ale realnie obecne.
Zanim zamknę tę pierwszą część, chcę Wam zostawić jedną myśl. Kiedy patrzycie na ogród rozkoszy ziemskich, zobaczycie ten obraz nie jako wizję średniowiecznego moralisty, ale jako mapę świata pozbawionego stabilnych punktów odniesienia. Bosch żył dokładnie w takim świecie. Tuż przed reformacją, przed gigantycznymi zmianami religijnymi, politycznymi, filozoficznymi. Europa była beczką prochu. I w tej beczce stał człowiek, który postanowił wszystko, absolutnie wszystko opisać. Nie słowami, obrazami. Obrazami, które do dziś są tak intensywne, że wywołują ten sam niepokój, który wywołały 5 wieków temu. Kiedy mówię o Boschu, często mam wrażenie, że rozmawiam o kimś, kto mieszkał bardziej w symbolach niż w rzeczywistości. A jednocześnie był tak głęboko osadzony w swojej społeczności, że trudno nazwać go samotnikiem. Ludzie, którzy go znali, nie zostawili po sobie wielu opisów, ale z dokumentów miejskich i cechowych wiemy jedno. Bosch był szanowany, wpływowy, uznawany za mistrza o niezwykle wysokiej pozycji. I to jest paradoks, który uwielbiam. Artysta, którego dziś nazywamy wizjonerem, był wtedy człowiekiem systemu. Jego obrazy mogły być radykalne, ale on sam taki nie był. Nie chodził w łachmanach, nie uciekał do lasu, nie pisał listów, który skarżył się na cierpienie duszy. Żył raczej jak ktoś, kto dobrze zna mechanizmy społeczeństwa i potrafi je wykorzystać. I ten fakt, że Bosch był człowiekiem z centrum, a nie z peryferii, całkowicie zmienia sposób, w jaki czytamy jego twórczość. Bo kiedy patrzymy na jego obrazy, widać w nich coś, co rzadko pojawia się w sztuce późnego średniowiecza. Głęboką świadomość tego, że człowiek jest jednocześnie istotą moralną i fizyczną, pełną lęków, popędów, brudu, ale i nadziei. Bosch nigdy nie oddzielał ciała od duszy. Robił wręcz przeciwnie, malował je jako jedność. W ogrodzie rozkoszy ziemskich ciało nie jest wrogiem, jest narzędziem, a jednocześnie polem bitwy, na którym rozgrywa się najważniejszy konflikt w historii człowieka między pragnieniem a obowiązkiem. I może właśnie dlatego jego obrazy są tak intensywne, bo pokazują świat, w którym ludziom nie wolno było mówić o pragnieniach, więc wszystko, co niewypowiedziane, trafiło na deskę. Czasem pytacie mnie, dlaczego w sztuce Boscha jest tyle nagości, tyle cielesnych scen. Odpowiedź jest bardziej złożona, niż by się wydawało. W tamtej epoce ciało było nauczycielem. To, co działo się z ciałem, choroba, pożądanie, ból, pokusa, było sygnałem moralnym. I Bosch, zamiast je ukrywać, wystawiał je na widok publiczny. Jego nagie postacie są zaskakująco współczesne. Nie są idealne, nie są antyczne, nie są oparte na renesansowym kanonie piękna. One są prawdziwe. I to jest coś, co mnie wzrusza. W świecie, w którym artyści idealizowali człowieka, Bosch pokazywał go takim, jakim był. Myślę też o tym, co stało się z jego obrazami później. Przez wieki były czytane jak moralne kazania, potem jak fantasmagoryczne wizje, jeszcze później jak zapowiedź psychoanalizy. Surrealiści uznali go za patrona, a Salvador Dali mawiał, że Bosch jest tym, kim on sam chciałby być, gdyby urodził się w XV wieku. To zabawne, że artysta, który nigdy nie napisał manifestu, stał się inspiracją dla ruchu, który żył manifestami. A jednak, rozumiem Daliego, w Boschu jest coś niepokojąco nowoczesnego, coś, co omija intelekt i uderza w emocje. Coś, co robią najlepsi filmowcy. Tworzą światy, które nie muszą być realne, żeby były wiarygodne. Kiedy patrzę na jego tryptyki, zauważam, że są jak wczesne storyboardy, wyobraźnia filmowa w wersji XV-wiecznej. Pierwsza scena – stworzenie świata, druga – człowiek między dobrocią a pożądaniem. Trzecia – konsekwencje i chociaż kompozycja jest renesansowa, z jasną hierarchią, układem poziomów i logicznym rozmieszczeniem scen, to właściwa narracja jest całkowicie przewrotna. Bosch nie prowadził nas za rękę i nie ułatwiał nam tego, jak widzimy te obrazy. Jego obrazy wymagają, byśmy wchodzili do środka, krążyli między postaciami,
szukali sensów, zatrzymywali się na detalach. Bardzo nowoczesne podejście. Jakby przeczuwał, że za 5 stuleci ludzie będą stać z nosami przy szkle w muzeum i robić zdjęcia zbliżeń, a potem analizować je piksel po pikselu w internecie. To teraz przejdźmy do sedna, do tego, co zawsze robi największe wrażenie na moich słuchaczkach, kiedy opowiadam o Boschu, do jego obrazowania zła. W malarstwie późnego średniowiecza zło było przedstawiane jasno. Diabeł miał skrzydła, rogi, pazury, grzech był pokazany wprost, a Bosch odwrócił logikę. Zło u niego jest wciągające, jest estetyczne, jest kolorowe, jest prawie atrakcyjne i to jest ten moment, w którym zaczynam czuć, że Bosch gra z nami w bardzo wyrafinowaną grę. Pokazuje nam świat, który kusi. Świat, który jest tak pełen bodźców, że nie sposób odwrócić wzroku. A potem, kiedy już jesteśmy w środku tego świata, zaczynamy zauważać, że nic w nim nie jest stabilne, że te piękne owoce gniją, że te delikatne konstrukcje zaraz się zawalą, że te fantastyczne stworzenia są śmieszne, dopóki nie zrozumiemy, co symbolizują. Zło, które udaje dobro, przyjemność, która staje się pułapką. Bosch jest mistrzem budowania niepokoju, a jednocześnie nie był kaznodzieją. Nie tworzył po to, by człowieka zawstydzić, raczej po to, by pokazać mu, jak łatwo gubi się w przyjemności i jak trudno odróżnić wolność od pokusy. Kiedy patrzę na ogród rozkoszy, widzę w nim coś, co mnie uderza za każdym razem. Nikt tam nie wygląda na świadomego tego, że jest w centrum dramatu. Ludzie biegają, bawią się, dotykają, smakują. Niby radość, niby święto, a jednocześnie w powietrzu coś wisi. Może to cień konsekwencji, może to echo grzechu, może to wizja, że wszystko to jest preludium do katastrofy. Bosch malował ten obraz jak ktoś, kto wie, że człowiek rzadko widzi własny upadek, kiedy jest jeszcze w trakcie tańca. I tu dochodzimy do pytania, które muszę wam zadać. Jak to możliwe, że człowiek tak głęboko religijny malował tak odważnie? Odpowiedź kryje się w jego otoczeniu. 's-Hertogenbosch było miastem, które żyło religią, ale też satyrą. W czasach Boscha ogromną popularnością cieszyły się misteria. Pochody, przedstawienia moralne, w których grzesznicy byli pokazywani w sposób groteskowy. Ludzie śmiali się z diabłów, śmiali się z własnych wad. To był sposób radzenia sobie z lękami epoki. I Bosch to chłonął. Nie tworzył w próżni. Jego diabły są w połowie straszne, a w połowie śmieszne. Jego potwory są groteskowe nie bez powodu. One miały coś z miejskich przedstawień, coś z karnawału, coś z satyrycznego ducha Niderlandów. A jednocześnie istnieje teoria, którą uwielbiam, bo jest tak ludzka, że Bosch bywał świadkiem skrajności życia codziennego. Pożar, który strawił dużą część jego rodzinnego miasta, musiał zostawić w nim ślad. W tamtych czasach pożary były traumami zbiorowymi. Ludzie ginęli w domach, całe dzielnice znikały w godzinę. A Bosch w młodości przeżył coś takiego. Kiedy patrzę na jego wizję piekła, pełne czerwieni, czerni, ognia i krzyków, trudno nie widzieć w nich echa tamtej tragedii. Nie jest to fantazja oderwana od realiów, to bardzo realna, głęboko przetworzona pamięć. I jeszcze jedna rzecz, która mnie niezmiennie fascynuje. Bosch był znakomitym obserwatorem psychologii tłumu. Widać to w wozie z sianem, gdzie ludzie dosłownie walczą o garść czegoś, co i tak nie ma wartości. Widać to w Marszu Głupców, gdzie człowiek owładnięty jednym celem traci rozum. Widać to w jego szkicach, drobnych notatkach, w których utrwalał ludzkie twarze, dziwne gesty, małe absurdy codzienności. To nie był artysta, który siedział zamknięty w pracowni. To był artysta, który chodził po mieście i słuchał ludzi. Patrzył na nią, patrzył na nich i zapamiętywał. Zresztą nie tylko jego wyobraźnia była niezwykła była też jego przenikliwość. Bosch malował człowieka tak, jakby prześwietlał go duchowym rentgenem. Jakby widział intencje, a nie tylko działania.
We współczesnym języku powiedzielibyśmy, że jego obrazy są metaforycznymi mapami ludzkiej psychiki. Ale to za słabe słowo. U Boscha metafora jest rzeczywistością. Ryba, która pożera człowieka, nie jest metaforą, jest ostrzeżeniem. Sowa siedząca w cieniu nie jest symbolem mądrości, jest obserwatorem ludzkiej słabości. Każdy detal jest rzeczywisty w sensie duchowym. Im głębiej wchodzę w twórczość Boscha, tym mocniej czuję, że on nie malował dla jednego pokolenia. Jego obrazy są tak wielowarstwowe, że nie sposób ich wyczerpać. Są jak labirynt. Im dłużej w nim jesteśmy, tym bardziej zmienia się sposób, w jaki patrzymy na życie. Bosch buduje napięcie nie przez akcję, lecz przez atmosferę, przez to, co jest tuż obok widocznego, przez to, co przeczuwamy, ale czego nie widzimy do końca. I może dlatego jego tryptyki działają tak mocno, bo zmuszają nas do tego, byśmy weszli w świat, którego nie można zrozumieć szybko. Kiedy kończę analizować jedną część jego obrazu, zawsze łapię się na tym, że czuję niedosyt. Chcę wrócić. Chcę spojrzeć jeszcze raz. Chcę zobaczyć, co przegapiłam. I myślę, że tak właśnie czuł się jego widz 500 lat temu. Oszołomiony, zaintrygowany, trochę przestraszony, ale jednocześnie przyciągnięty. Bosch malował światy, które działały jak magnes. I zostawię Was teraz z jeszcze jednym pytaniem, które noszę w sobie od lat. Co widział Bosch, kiedy zamykał oczy? Czy widział te same obrazy, które my widzimy? Czy widział coś jeszcze bardziej intensywnego? Czy ten świat był w nim, czy był wokół niego? A może, i to jest myśl najważniejsza, Bosch był po prostu człowiekiem, który patrzył dłużej niż inni. I kiedy inni odwracali wzrok, on malował dalej. Kiedy patrzę na Boscha jako na twórcę, który przesuwał granice, widzę w nim kogoś, kto doskonale rozumiał ludzką naturę i całkowicie ignorował to, co wypadało. Jego epoka miała jasne reguły przedstawiania świętości, jasne reguły malowania moralności i jasne reguły tworzenia obrazów, które miały być narzędziami religijnego pouczania. A on te reguły znał, rozumiał i naginał, aż pękały w najciekawszych miejscach. To jest najbardziej zaskakujące. Bosch nie buntował się dla samego buntu. On po prostu widział świat szerzej niż jego współcześni i odważył się tę szerokość pokazać. Jego tryptyki mają w sobie coś z map mentalnych. Każdy panel jest jak rozdział księgi, ale w sensie opowieści chronologicznej, w sensie psychologicznym. Bosch nie prowadzi nas od punktu A do punktu B. On pokazuje nam 3 równoległe stany rzeczy: początek, upadek i konsekwencje. I w każdym z nich człowiek jest wrzucony w teatr sił, które są od niego większe. Kiedy patrzę na jego wizję raju, widzę świat niemal krystaliczny, przejrzysty. Harmonię, która wygląda jak wdech przed katastrofą. Kiedy z kolei patrzę na środkowy panel ogrodu rozkoszy ziemskich, mam wrażenie, że oglądam świat pełni oddechu. Zmysłowy, intensywny, pełen pragnień, które dominują nad rozsądkiem. A potem przychodzi panel trzeci, w którym oddech zamienia się w duszenie. Bosch rozumiał rytm ludzkiego życia na poziomie emocjonalnym, zanim ktokolwiek napisał choć jedno zdanie psychologii. Ale żeby w pełni wniknąć w jego myślenie, musimy zobaczyć to, co było wokół niego. XV wiek w Niderlandach nie był czasem łatwym. Ludzie żyli w świecie pełnym symboli, pełnym przypowieści, pełnym religijnego napięcia. Po jednej stronie było rosnące bogactwo mieszczaństwa, po drugiej lęk przed końcem świata, realnie obecny w przepowiedniach, kazaniach, ulicznych rozmowach. Bosch dorastał w rzeczywistości naznaczonej zarazą, ubóstwem, pożarami miasta, miejskimi konfliktami. I to wszystko stało się jego alfabetem. Nie malował fantastyki wziętej znikąd, malował fantastyczność, która była sednem codzienności. Zresztą
To właśnie codzienność najbardziej mnie porusza w jego twórczości. Kiedy oglądam jego postacie, te maleńkie sylwetki pochylone nad błahymi czynnościami, te twarze ukryte w płócieniach, te pochylone plecy, albo te gesty pełne wahania, mam wrażenie, że Bosch spędził życie na obserwowaniu ludzi po cichu. On nie idealizował człowieka, nie narzucał mu heroizmu. On widział jego małość i jego wielkość jednocześnie i robił coś, czego artyści z jego epoki rzadko się podejmowali. Malował ludzką słabość nie z pogardą, ale z jakąś dziwną czułością. Jakby zrozumiał, że człowiek nie grzeszy dlatego, że jest zły, ale dlatego, że jest tak nieskończenie kruchy. Najciekawsze jest to, że Bosch nigdy nie tłumaczył swoich wizji. Nie zostawił po sobie notatek, manifestów, opisów, a jednak czujemy, że wszystko, co zrobił, ma sens. Nawet jeśli nie zawsze potrafimy go nazwać. To jedna z rzeczy, które sprawiają, że jego obrazy wciągają jak dobre śledztwo. Zaczynasz od jednego szczegółu, na przykład dziwnej konstrukcji, stworzenia z ludzkimi nogami i ptasią głową, ryby z okiem w brzuchu, a potem nagle zaczynasz szukać kolejnych. I zanim się obejrzysz, jesteś 3 poziomy głębiej w świecie, w którym symbole zaczynają się ze sobą łączyć. To jest jak wejście do labiryntu, w którym każdy korytarz prowadzi do czegoś, co wydaje się znajome, ale zupełnie niepokojące. Jednym z obrazów, które najlepiej pokazują tę gęstość myślenia, jest Kuszenie świętego Antoniego. To dzieło jest jak katalog ludzkich obsesji. Na każdym centymetrze coś się dzieje. Diabły noszą ludzkie ubrania, ludzie zachowują się jak zwierzęta. Zwierzęta mają cechy mechaniczne. Wszystko jest pomieszane, jakby Bosch chciał powiedzieć granice między duchowym a cielesnym, między świętością a grzechem, między człowieczeństwem a zwierzęcością. To wszystko są ruchome kategorie. I to jest jedna z najnowocześniejszych myśli w całej jego twórczości. Bosch wiedział, że człowiek nie jest stabilną istotą, jest bytem w przepływie, wciąż drgającym, wciąż zmieniającym się, wciąż zagrożonym. I to zagrożenie najlepiej widać w jego piekłach. A piekła Boscha to osobny wszechświat. Nie ma w nich klasycznej moralistyki, nie ma wielkiego, strasznego diabła, który grozi grzesznikom. Jest za to świat, który rozpada się od środka. Piekło u Boscha wygląda jak świat, który znamy, tylko przesterowany, zdeformowany, przerysowany. To jest najstraszniejszy rodzaj przerażenia, bo pokazuje, że zło nie przychodzi z zewnątrz, wychodzi z wnętrza. Z ludzkich pragnień, z ludzkich słabości, z ludzkiej ślepoty. Dlatego tryptyk z piekłem jest tak skuteczny, bo nie opowiada o demonach, opowiada o nas. Często wracam do analizy kolorów u Boscha, bo to one budują emocje obrazu. Jego gama jest chłodna, precyzyjna, oparta na błękitach, zieleniach i różach, zestawionych z ostrymi, niemal agresywnymi czerwieniami. To nie jest przypadek, w jego czasach pigmenty były drogie, a kolory miały znaczenie. Czerwony oznaczał grzech, pożądanie, chaos, błękit, transcendencję, ale też iluzję. Zieleń, nadzieję albo truciznę, zależnie od kontekstu. Bosch malował napięcie nie tylko kompozycją, ale właśnie kolorem. To jest malarz, który wiedział, że kolor może wywołać niepokój szybciej niż forma. I jest jeszcze coś, co uwielbiam w jego malarstwie. Jego techniczne manieryzmy. To, że potrafił malować mikroskopijne szczegóły cienkim pędzlem z pojedynczych włosków, to, że używał laserunków tak delikatnych, że światło wydaje się przechodzić przez ciało postaci, jakby było półprzezroczyste, to, że warstwy farby układał w sposób, który pozwalał mu budować głębie bez ciężkości. To jest technika, którą musiał doprowadzić do perfekcji latami pracy. I jest w tym coś niesamowitego. Nie ma tutaj pośpiechu. Każdy fragment jest przemyślany, każdy gest jest zapisany z chirurgiczną dokładnością.
Najbardziej jednak uderza mnie to, że jego wizje nie starzeją się, że kiedy przechodzimy do współczesności, nagle okazuje się, że świat Boscha jest zadziwiająco aktualny. Przesyt bodźców, ciągłe poczucie niepokoju, chaos informacyjny, nadmiar przyjemności dostępnych na wyciągnięcie ręki. Brzmi znajomo, prawda? Bosch malował to, co my przeżywamy dzisiaj. Tyle, że on nie miał internetu, nie miał mediów, nie miał kultury wizualnej bombardującej człowieka 1000 obrazów dziennie. A jednak przewidział, że człowiek w świecie nadmiaru będzie zagubiony, że będzie szukał sensu w chaosie, że będzie próbował gustować w przyjemnościach, a potem szukać sposobu, żeby je zrozumieć. I w tym sensie Bosch był prorokiem bez proroctwa. Nie pisał traktatów, nie przekazywał nauk. On po prostu pokazywał konsekwencje ludzkich wyborów i robił to tak sugestywnie, że ludzie przez wieki nie potrafili od niego odwrócić wzroku. Dziś w muzeach ludzie stoją przed jego tryptykami po 30 minut, po 40, czasem dłużej. I to jest rzadkość, bo w erze szybkiej kultury obraz, który potrafi zatrzymać człowieka na tak długo, jest fenomenem, a Bosch ma ich kilka. I zostawię Was teraz w tym miejscu, w którym sama lubię zatrzymać się podczas opowiadania o nim. Jeśli Bosch dziś byłby filmowcem, tworzyłby światy równie sugestywne jak te z najlepszych thrillerów psychologicznych. Jeśli byłby pisarzem, pisałby opowieści, w których rzeczywistość miesza się z metaforą. Jeśli byłby terapeutą, rozkładałby ludzkie emocje na czynniki pierwsze z bezlitosną czułością. A jednak był malarzem i właśnie dlatego jego obrazy działają tak, jak działają, bo nie da się ich wyłączyć, przewinąć albo zamknąć. One są i kiedy na nie patrzymy, zaczynamy widzieć coś więcej niż tylko przeszłość. Zawsze, kiedy zaczynam opowiadać o ostatniej fazie twórczości Boscha, mam wrażenie, że wchodzimy tu w przestrzeń, w której on sam dobrze się czuł. Trochę mroczną, trochę niejednoznaczną, ale pełną niepokojącej klarowności. Bo im bliżej końca jego życia, tym bardziej jego obrazy stają się skupione, wyostrzone, jakby wszystko, co przez lata krążyło w jego wyobraźni, nagle zaczęło się koncentrować w jednym punkcie. Nie ma tam już tej samej liczby fantastycznych stworzeń, co wcześniej. Nie ma tej czystej eksplozji formy, którą widać w ogrodzie rozkoszy ziemskich. W ostatnich latach Bosch maluje ciszej, ale głębiej. I to jest w sumie najbardziej poruszające. Człowiek, który przez dekady tworzył najbardziej złożone wizje piękna, piekła i pragnień, na starość zaczyna mówić szeptem, jakby wiedział, że dojdzie się zawsze dalej, jeśli widz pochyli głowę. Jednym z dzieł, które najlepiej to pokazuje, jest Współczucie Chrystusa, znane też jako Chrystus drwiący. To obraz mały, intymny, ale też mocny, jakby Bosch próbował zamknąć w nim całą gorzką wiedzę o człowieku. Chrystus jest w centrum, ale nie triumfuje. Patrzy. Jego twarz jest spokojna, pełna łagodności, ale świat wokół jest agresywny, wrogi, brutalny. Te twarze nachylające się, pełne drwin, jadu, pogardy, są tak współczesne, że aż trudno w to uwierzyć. W epoce, w której nikt nie myślał o kategoriach psychologii społecznej, Bosch maluje mechanizm, który rządzi tłumem do dziś. Wystarczy iskra poniżenia, a ludzie zamieniają się w chór szyderstwa. I w tym obrazie widać coś jeszcze, niezwykłą empatię wobec postaci centralnej. Bosch, który tak wiele razy przedstawiał ludzką słabość, tutaj pokazuje jej odwrotną stronę. Ludzką siłę, tyle że nie heroiczną, cichą, stabilną jak kamień w rzece. Może właśnie dlatego jego późne obrazy są tak dojrzałe. Bosch działa na widza już nie przez spektakl, lecz przez wewnętrzną ostrość. Jakby chciał powiedzieć: widziałeś świat w chaosie, to teraz zobacz człowieka w prawdzie. I ta prawda jest niełatwa, ale też w pewien sposób oczyszczająca.
Bo Bosch w gruncie rzeczy nie był pesymistą. Widział realia swojej epoki, ale widział też możliwość ocalenia ducha. Nie przez ucieczkę w idealizm, lecz przez akceptację, że człowiek jest istotą kruchą i że właśnie ta kruchość sprawia, że warto o niego walczyć. Jednym z najbardziej zastanawiających elementów jego twórczości jest kwestia interpretacji. Od 500 lat ludzie próbują odczytać jego symbole, dopasowywać je do tekstów z epoki, znaleźć klucze w teologii, moralistyce, folklorze. Oczywiście wiele z nich działa, ale wciąż pozostaje pewna przestrzeń, której nie da się zamknąć w jednym znaczeniu. Na przykład te dziwne stworzenia, które pojawiają się na jego piekłach, hybrydy zwierząt i przedmiotów, ptaki o ludzkich nogach, maszyny zbudowane z ludzkich kości, instrumenty, które stają się narzędziami tortur. Badacze próbują je racjonalizować. Mówią, że to satyra dla muzykantów, że to ostrzeżenie przed próżnością, że to metafora pychy. I pewnie mają rację, ale w tych stworzeniach jest też coś, co wykracza poza symbol. Coś, co działa jak czysta wyobraźnia, jak iskra, jak scena z koszmaru, którego nie da się opowiedzieć. Bo język nie ma na to słów. Bosch malował te sceny, bo widział w nich prawdę. Może nie logiczną, ale emocjonalną. A emocjonalna prawda bywa czasem najpełniejsza. I tu pojawia się pytanie, które jest odrobinę przewrotne. Czy Bosch był naprawdę człowiekiem swojej epoki, czy już kimś z przyszłości? Bo to, co robi ze światłem, kolorem, atmosferą, przestrzenią, wyprzedza jego czas o całe stulecia. Jego pomysł na przedstawienie chaosu jest współczesny. Jego wyczucie narracji jest narracją filmową. Jego groteska przypomina nowoczesne ilustracje surrealistyczne. I nie da się tego wyjaśnić tylko epoką. To jest talent, który nie wynika z mody ani konwencji. To jest talent, który wychodzi poza ramy czasu. Ale żeby zrozumieć tę wyjątkowość, warto spojrzeć na to, co działo się po jego śmierci. Jego twórczość szybko została przyjęta przez warsztaty, które próbowały ją kopiować z różnymi rezultatami. Bosch miał uczniów i naśladowców, ale nikt nie osiągnął tego poziomu wyobraźni i precyzji. Jego spuścizna została rozproszona po Europie, a wiele dzieł trafiało w ręce kolekcjonerów, którzy traktowali je jak coś egzotycznego. A jednak w XVII i XVIII wieku jego twórczość trafia do cienia. Zaczyna być uważany za dziwaka, twórcę marginalnego, przedstawiciela w cudzysłowie starych czasów, które minęły z nadejściem renesansu. Dopiero w XIX wieku następuje prawdziwe przebudzenie. Epoka romantyzmu odkrywa go na nowo. Artyści buntowniczy, poszukujący wizji w cudzysłowie drugiej strony rzeczywistości, dostrzegają w nim kogoś bliskiego, a to dopiero XX wiek daje mu status ikony. Max Ernst, Paul Klee, Salvador Dali i Jean Miro wszyscy mówili o Boschu jak o mistrzu, od którego nauczyli się patrzeć inaczej. To niesamowite, że Bosch nigdy nie chciał inspirować awangardy. On malował obrazy moralne, religijne, oparte na logice średniowiecza, ale jego sposób myślenia o kompozycji był tak innowacyjny, że stał się ojcem duchowym ludzi, którzy z religią nie mieli nic wspólnego. W tym jest pewien rodzaj ironii, który bardzo do mnie przemawia. Artysta, który chciał ostrzegać, stał się inspiracją dla tych, którzy chcieli prowokować. I może to jest właśnie siła wielkiej sztuki. Wymyka się intencjom twórcy, żyje własnym życiem. A teraz chcę wam opowiedzieć o czymś, co zawsze porusza mnie najbardziej. O ludzkim wymiarze Boscha. Bo bardzo łatwo jest patrzeć na niego jak na potwornie utalentowanego wizjonera, ale trudniej zobaczyć w nim człowieka. A on był człowiekiem pełnym paradoksów. Z jednej strony bardzo wierzący, mocno osadzony w religijności swojego miasta, zaangażowany w działalność bractwa, w pełni zanurzony w rytmie modlitw.
procesji i religijnych misteriów. Z drugiej tworzył dzieła tak niepokorne, tak wyzywające, że budziły kontrowersje nawet w jego czasach. Z jednej strony był kochającym mężem kobiety, która przyniosła mu wysoki status i majątek. Z drugiej jego obrazy są przepełnione obrazami kuszenia, pożądania, zmysłowości. Z jednej strony żył stabilnie i dostatnio, z drugiej malował chaos. Jakby wewnętrznie czuł, że świat nigdy nie jest naprawdę uporządkowany. I może właśnie to jest sedno. Boż widział człowieka w całej jego sprzeczności i nie próbował jej wygładzać. Wiedział, że człowiek jest jednocześnie piękny i słaby, rozumny i naiwny, święty i grzeszny i że te przeciwieństwa nie walczą ze sobą, one współistnieją. W jego obrazach nie ma prostych odpowiedzi. Jest tylko lustro, a w tym lustrze każdy widzi coś innego. Kiedy myślę o nim dzisiaj, wydaje mi się, że Boż byłby zachwycony współczesnością. Może nie jej hałasem, nie jej nadmiarem i nie jej pośpiechem, ale tym, że ludzie nadal próbują zrozumieć swoje lęki. Nadal próbują nazwać to, co niepokoi. Nadal szukają sensu w świecie, który często wydaje się absurdalny. Boż uwielbiałby analizę, uwielbiałby psychologię narracyjną. Uwielbiałby rozmowy o symbolach, a już najbardziej to, że widzowie stoją przed jego obrazami i wchodzą w nie jak w opowieść, bo Boż nie malował statycznych scen, malował światy, do których trzeba wejść. I zostawię was z myślą, która jest dla mnie najważniejsza w całej historii Boscha, że jego obrazy nie są przestrogą przed piekłem. One są opowieścią o tym, jak łatwo człowiek zapomina, kim jest. Jak łatwo gubi drogę w świecie pełnym bodźców, pragnień, uwodzących obrazów. I jednocześnie jak bardzo człowiek tę drogę potrafi odnaleźć. Boż nie maluje ludzi zgubionych na zawsze. Maluje ludzi na rozdrożu i to rozdroże jest najuczciwszą metaforą ludzkiego życia, jaką znam. Kiedy zamykał oczy po raz ostatni, najprawdopodobniej nie wiedział, że zostawia po sobie wizje, które przetrwają 5 wieków. Że jego nazwisko stanie się synonimem wyobraźni, że jego światy będą analizowane przez historyków sztuki, psychologów, teologów, surrealistów i ludzi, którzy po prostu lubią patrzeć na tajemnicze obrazy. A jednak tak się stało. W XV wieku Bosch był mistrzem lokalnym. Dziś jest jedną z najważniejszych figur historii sztuki Zachodu. A ja za każdym razem, kiedy kończę o nim mówić, mam w sobie to samo uczucie. Jakbyśmy właśnie wrócili z bardzo długiej podróży do świata, który nie istnieje, ale wciąż nas dotyczy. I jakbyśmy wzięli głębszy oddech, to ten świat, pełen chaosu, pragnień, pokus i lęków, jest po prostu lustrem naszego świata. Bosch mówił to od początku, człowiek się nie zmienia. Zmieniają się dekoracje, ale nie natura. A to czyni jego twórczość nieśmiertelną. I w tym miejscu, kiedy już przeszliśmy przez wszystkie panele jego wizji, przez wszystkie zakamarki jego labiryntów, przez wszystkie emocje, które potrafił zamknąć na desce, pozostaje mi powiedzieć tylko jedno. Bosch nie malował fantastyki. Bosch malował prawdę. Tylko taką, której zazwyczaj nie chcemy oglądać. I dlatego tak trudno odwrócić od niego wzrok. Słuchaliście Art Perspective. Jeśli chcecie odkrywać więcej takich historii, szukajcie mnie na Spotify, Apple Podcast, YouTube i Substack. Do usłyszenia.